Cześć, na początku chciałbym zaznaczyć, że moja obecność w Maroku miała miejsce w kwietniu tego roku i nagrania, które widzicie, mogą różnić się z obecną sytuacją po trzęsieniu ziemi. Bowiem według informacji wiele wiosek, które przemierzałem w górach Atlas, mogło ulec zniszczeniu oraz stan dróg mógł się pogorszyć. To głównie informacja dla tych, którzy chcą podążać moimi śladami. Cześć, jest 15 kwietnia, kolejny dzień mojej marokańskiej przygody. Przede mną dzisiaj najbardziej takie oczekiwane trasy motocyklowe w Maroko. Przede wszystkim popularny wąwóz Dades. Później jest kolejna droga, która ma być off-roadowa, to się okaże w jakim stanie ona będzie i czy sobie poradzę. A aktualnie jestem w jednym z najlepszych chyba noclegów, czy tam takich kasb, w których miałem okazję spać podczas mojej wizyty w Maroko. Z tego względu, że przede wszystkim jedzenie jest bardzo smaczne, czystość pokoi naprawdę na wysokim poziomie i są też tutaj takie ślady po polskich motopodróżnikach w postaci wleb. No i z tyłu za mną stoją dwa nowe Tigery 1200. Miałem okazję poznać małżeństwo, które właśnie podróżuje tymi Tigerami po świecie. Pochodzą z Australii i są już 6. miesiąc podróży, właśnie będąc tutaj w Maroko. Także jak widać, nowe Tigery dobrze spisują się podczas podróży motocyklowych, bo ci Państwo są bardzo zadowoleni. 1200 jeszcze nie jeździłem, ale jeszcze 900, którą testuję i też jeździ mi się świetnie, więc jestem ciekaw, jak podróżuje się takim 1200 Tigerem. Zanim pojadę, to jeszcze chciałem sobie usiąść w takim właśnie tutaj patio, które się znajduje, napić się kawki i posłuchać dźwięku spadającej wody z fontanny w ramach takiego chilloutu przed przygodą, która będzie mnie czekać. No to zaczynamy kolejny dzień. 15 kwietnia, godzina 10. Standardowy czas dla mnie na wyjazdy z każdego noclegu, w którym jestem. Wąwóz Dades, ulokowany w górach Atlas w południowo-wschodniej części Maroka, jest jednym z najbardziej spektakularnych miejsc w kraju. Aby go ujrzeć, należy przejechać drogę R704, która rozciąga się na 126 km między miejscowościami Bulman Dades i Agudal. Przemierzając drogę R704 możemy podziwiać malownicze zakręty, strome klify, zielone oazy oraz tradycyjne marokańskie wioski. Jednak nie jest to typowa droga asfaltowa na całej jej długości. Po pewnym czasie asfalt ustępuje miejsca szutrowi, co może stanowić wyzwanie dla niektórych motocyklistów, zwłaszcza dla tych nieprzyzwyczajonych do trudniejszego terenu. Wśród licznych atrakcji na tej trasie wyróżniają się Monkey's Fingers, czyli palce małpy. Są to majestatyczne formacje skalne, przypominające palce wyciągnięte w stronę nieba. To jest idealne miejsce na zrobienie szałowego zdjęcia, tak jak to było w moim przypadku, choć ja też jeszcze miałem możliwość krótkiej pogawędki z rowerzystką z Polski, którą możecie tutaj ujrzeć na prawo z napisem na koszulce VIP.
fajnie to wygląda. Podróżując przez wąwóz Dades, traficie na jeden punkt, który wydaje się być obowiązkowym miejscem do zatrzymania. Jest on też często ukazywany na pocztówkach, blogach. To taki must be. Jest to miejsce, z którego roztacza się niezapomniany widok na seryjne, ostre zakręty drogi, wcinającej się w górzysty krajobraz. Jeśli miałbym coś podpowiedzieć, to najlepszy widok na te spektakularne zakręty znajdziecie w restauracji obok, bowiem tam znajduje się taras z lepszą panoramą. Zdecydowałem się nie wchodzić do restauracji, ponieważ towarzyszyła mi myśl, że będę musiał coś tam zamówić. A chciałem zaoszczędzić trochę czasu na nadchodzącą drogę terenową, której stanu nie znałem za dobrze. Wiedziałem, że przede mną czeka wyzwanie i chciałem przeznaczyć jak najwięcej czasu na jego pokonanie. Niemniej jednak, nawet bez wchodzenia do restauracji, widok na zakręty wąwozu Dades był jednym z najbardziej pamiętnych momentów mojej podróży. To wygląda świetnie. Mimo że droga R704 oferuje wiele do zobaczenia, to nie przejechałem jej w całości. I dzisiaj trochę żałuję tej decyzji. Tuż za miejscowością Semrir skręciłem w prawo, w szutrowy skrót o długości 40 km, który na mapie zaczyna być dopiero widoczny po kilkukrotnym przybliżeniu. Miałem dojechać nim do wąwozu Todga, kolejnego niezwykłego miejsca w Maroku. Już na samym początku mocno się zdziwiłem, gdy cały czas miałem przed sobą nową drogę asfaltową, bo miała tu być droga terenowa. Dalszy ciąg mojej marokańskiej przygody wygląda następująco. GoPro, które tak bardzo chwaliłem, Hero 9, zaczyna mi się coraz bardziej przycinać. Nie wiem, czy to jest kwestia temperatury, w jakich ona pracuje, ale co chwilę muszę się zatrzymywać i wyciągać baterię i wkładać z powrotem. Druga sprawa jest taka, że jadąc do Maroko zaplanowałem sobie kilka dróg offroadowych. I sprawa wygląda następująco. Droga, którą miałem jechać, zaczęła być asfaltowa. I berber, u którego kupowałem imbryk, sam powiedział: 100% tu jest nowy asfalt. Mówię, jak nowy asfalt? W końcu planując trasę, patrzyłem na satelitę. Satelita był teraźniejszy, w sensie, że z tego roku jeszcze, więc powinno wszystko się zgadzać. Ale faktycznie, jak tu wjechałem, to tutaj jest nowy asfalt. I szczerze powiedziawszy, trochę się załamałem, bo oczekiwałem czegoś innego, ale sprawa się wyjaśniła.
Tutaj równolegle do tej drogi nowej asfaltowej biegnie droga szutrowa, którą właśnie będę jechał. I to tak naprawdę zobaczyłem kątem oka 3 motocyklistów, którzy jechali tą drogą, dlatego szybko i ja zjechałem. A teraz widzę w ogóle, że tą drogą same jakieś terenówki jeżdżą tą szutrową, dlatego idę do motocykla, którego pozostawiłem tam. Więc tam zmierzam. Znalezienie informacji dotyczących możliwości przejechania danym skrótem okazało się być problematyczne. Brak było wiarygodnych źródeł opisujących rzeczywisty stan drogi na całej długości, a niewielu ludzi wspominało na blogach w ogóle o niej. Na szczęście w świecie komunikatorów internetowych mnóstwo jest podróżników chętnych do dzielenia się swoimi doświadczeniami, a jednym z nich był Sebastian, którego można śledzić na Instagramie pod nazwą adv.moto.travel. To on dostarczył mi szczegółów na temat tej drogi, zaznaczając, że przez pewien czas prowadzi ona wyschniętym korytem rzeki. I żeby miał na uwadze to, że może się zdarzyć, iż rzeka nie będzie jednak wyschnięta. W zależności od pory roku, przejazd tym skrótem może być utrudniony, dlatego doświadczenie w jeździe w terenie jest zdecydowanie wskazane. Jego informacje rzuciły mi trochę światła na całą sprawę i tylko podsyciło moją ciekawość, by wyruszyć na ten szlak. Chyba o tym korycie rzeki słyszałem, że się jedzie. Halo? O, chyba tu. No, tu normalnie powinna płynąć rzeka, a płynę ja. Gdy zrobiłem krótką przerwę na to, żeby dograć dodatkowe ujęcia z kamery, to nadjechała grupka Niemców motocyklami, których później nawet dogoniłem, choć tego nie planowałem. Wybór tej trasy dał mi szansę na poznanie innych aspektów surowego, ale pięknego krajobrazu Maroka, a także na zetknięcie się z jego kulturą i ludźmi. Jak na rodeo prawie, że. Wow. Albo mam omamy, albo ktoś tam stoi.
Ale mam omane. Bo kto normalny by tu stał? Bez kitu, ale to wygląda tak, jakby ktoś tu stał. Ciekawe, co z tego wyjdzie. What is this? Huh? No, thanks. Shukran. Ja nie rozumiem, nie rozumiem. No, thanks. Thanks, thank you, shukran. Nie, ale... O. Ja nie, ale wy tutaj... Se? Ja mam... Bal? Moment. Moja pierwsza myśl była sceptyczna, aż do momentu, gdy zwróciłem uwagę na ich brudne, dziurawe ubrania. Wtedy serce mi ścisnęło. Pomyślałem o tym, co miałem przy sobie, czyli w sumie niewiele. Zdecydowałem się zatem podarować jednemu z chłopców piłkę, z nadzieją, że może dzięki niej odkryje pasję do futbolu i kiedyś stanie się marokańskim piłkarzem, poprawiając przy tym swój komfort życia. Z drugiej strony zdawałem sobie sprawę, że piłka może się przebić o ostre skały, ale wolałem wierzyć w pierwszą opcję. Chłopiec patrzył na mnie ze skomplikowanymi uczuciami. Radością przeplataną z niedowierzaniem. Miałem wrażenie, że spodziewał się czegoś innego, czyli tego, o co prosili na początku, czyli pieniędzy, a potem jedzenia. Podróże często składają się z marzeń o odkrywaniu nieznanych zakątków świata. Znajdujemy się w kraju pełnych cudów i tajemnic, gdzie każda chwila jest niezwykła. Ale w tym pięknie ujawnia się też surowa rzeczywistość, bieda
a w niej gromadki dzieci, często biegające bez butów z oznakami niedożywienia. Mimo że przebywamy tu szukając przygód, nie możemy być obojętni na cierpienia innych. Pochłania nas pragnienie pomocy, wierząc, że nawet najmniejszy gest ma znaczenie. Ale czasami zdajemy sobie sprawę, że doraźne wsparcie może nie być trwałym rozwiązaniem. Niemniej nasza zdolność do empatii i pragnienia niesienia pomocy to jedno z najwspanialszych cech ludzkości. Ważne jest, aby nasze działania były naprawdę skuteczne. Sam zastanawiam się nad moimi motywacjami tamtego dnia. Czy naprawdę kierował mną czysty altruizm, czy też kierowało mną ego i to, że chciałem poczuć się lepiej ze sobą, dowodząc sobie, że jestem dobroduszny. Szubran! Hi. It's good. Todra. Tak? Okej. Droga szutrowa doprowadziła mnie do miejscowości Tamtecz, położonej przy popularnej trasie numer 703, łączącej Agudal z Tingir. Ta droga przechodzi przez znane wąwozy Todga, które stanowią kolejne warte odwiedzenia miejsce w Maroku. Ja tak sobie myślę, że wszyscy normalni motocykliści jeżdżą normalnie po drogach, a ci nienormalni, tak jak ja, szukają sobie przygód poza drogami, nawet tymi szutrowymi. Byłem właśnie pod zbiornikiem, ale tu coś zapachniało. O! Teraz to się zrobiło egzotycznie.
to zdecydowanie robi wrażenie. W głębi południowo-wschodniego Maroka, niedaleko miasta Tingir, kryją się wąwozy Todga, jedno z najbardziej imponujących naturalnych cudów tego egzotycznego kraju. Te majestatyczne formacje, które rzeka Todga rzeźbiła przez tysiące lat, rozpościerają się na 40 km i skalne ściany w pewnych miejscach zbliżają się do siebie tak bardzo, że tworzą prawie zaciemnione korytarze, sięgając wysokości aż 160 metrów. Spinacze skałkowi z różnych zakątków świata przybywają tutaj właśnie po to, aby wspinać się na stromych, wapiennych powierzchniach. Ale nie tylko skaliste piękno przyciąga ludzi do tych wąwozów. Woda rzeki Todga jest świadkiem tradycyjnych marokańskich pikników, podczas których rodziny zbierają się, aby spędzić czas w otoczeniu przyrody. Starodawne osady i wioski ukryte w cieniu wąwozów świadczą o bogatej historii i kulturze Berberów, rdzennych mieszkańców Maroka. Podobnie jak wąwozy Dades, tak samo i Todga są według mnie miejscami, które obowiązkowo należy zobaczyć, będąc w Maroku, bo naprawdę robi to oszałamiające wrażenie. Zatrzymałem się przy drożnej restauracji. Chciałem nie tylko zaspokoić głód, ale i spokoju rozważyć moje kolejne kroki. Wybór padł na biwak w dziczy. Najbardziej odpowiadało mi gdzieś na obrzeżach granic miasta Al-Nif, około 80 km na południe od wąwozów Todga. Bo za 2 dni planowałem dotrzeć do Mercugi, a stamtąd miałbym już po prostu bliżej. Potrzebowałem również uzupełnić ciśnienie w oponach, które zmniejszyłem, gdy wjechałem na ostre kamienie, aby zminimalizować ryzyko przebicia. Dobra, zmierzam ku Saharze, tylko jeszcze bez takiego planu. Na pewno dzisiaj muszę zrobić jeszcze małe zakupy, pewnie dokupić jaja i może jeszcze coś na zagrychę. I myślę, że gdzieś się tu rozbiję na dziko. Tylko jeśli będzie możliwość zatankować motocykl, to jeszcze to zrobię. Teraz dojeżdżam do jakiejś wioski, może tam będzie jakiś sklep, stacja benzynowa. Mogę zrobić jeszcze 220 km Tigerem. O tym, jak można przykuć uwagę turysty do wioski, w której na pierwszy rzut oka nie ma nic ciekawego, wiedzą doskonale Marokańczycy, którzy kolorową farbą malują skały, kamienie, ozdabiając przy tym swój dom oraz wieś. Z tym widokiem wielokrotnie się spotkałem i przyznam, że bardzo spodobał mi się ten kreatywny pomysł.
Skierowałem się na szlak odchodzący na północ od miejscowości Akbar Row. Zauważyłem na mapie, że biegnie on równolegle do koryta rzeki, a w pobliżu znajduje się Tama, więc liczyłem na dostępność wody w tamtej okolicy. Chciałem oddalić się przynajmniej o te kilka kilometrów od aglomeracji, mając pewność, że nikogo tam nie spotkam. Choć moje doświadczenie pokazało mi, że pasterzy i tak można spotkać w najmniej oczekiwanych miejscach. Na dzisiaj koniec jazdy. Sam siebie nie poznaję, albo to może po prostu zaczynam jakby starzeć się i szukać innej alternatywy w podróżach, znaczy w noclegach w podróży. Bo wyprawa do Maroko jest pierwszą moją taką podróżą, gdzie praktycznie co drugi dzień śpię pod namiotem. Nigdy wcześniej nie spałem tak często pod namiotem na wyprawach i w dodatku nigdy często tak sobie sam nie gotowałem na kuchence, jak na przykład na tej wyprawie. Znalazłem kolejną miejscówkę, naprawdę ciekawe miejsce, około 3 km, 2 km od jakiegoś takiego miasteczka większego. Droga prowadziła tu po kamieniach, jest to ogólnie, powinna tu być rzeka, ale tej rzeki nie ma. Nieopodal jest też zapora wodna, aczkolwiek chyba tam nie ma za dużo wody. Wolałem się jakby na uboczu rozstawić, dlatego że może sobie tutaj ognisko rozpalę jeszcze. Ja zaraz się popatrzę, czy tu nie ma jakiegoś takiego drzewa odpowiedniego do palenia. A chcę jeszcze tylko wejść przed zachodem słońca na pewną górę, zobaczyć co jest za tą górą, żeby nie było, że ja tu się rozstawiłem za górą, a po drugiej stronie jest jakaś wioska. Ale byłby przypał ogólnie. Zobaczymy, zaraz wam pokażę z góry jak wygląda motocykl z namiotem. Idę ogólnie w bokserkach i klapkach. Idzie się trochę tak rumacko, jak po Januszowemu. O, zobaczcie. Totalna dzikość. Trochę jak taka sawanna. Tutaj powinna płynąć rzeka, no ale i nie ma. Słońce zaraz zajdzie. Udało mi się w miarę czasowo znaleźć tą miejscówkę, tak aby rozłożyć namiot, przebrać się w strój biwakowicza i przede wszystkim zobaczyć, co tu jeszcze jest. Wow, nice. Wiecie co tutaj jest? Tutaj w zasadzie nic nie ma, ale mimo wszystko to fajnie, że nic nie ma. Eleganckie miejsce. Udało mi się znaleźć.
Po niespełna godzinie czasu udało mi się zbudować nową twierdzę. To jest moje miejsce noclegowe. No, zajęło mi to trochę, ale umiejętności murarstwa, których nigdy nie miałem, przydały się i oraz poradniki w internecie. A teraz idę zbierać chrust. Teraz mogę poczuć się jak prawdziwy berber, który prowadzi koczowniczy tryb życia, śpi na pustkowiach i podziwia gwiazdy, których niestety tym aparatem nie jestem w stanie pokazać. No, zrobiło się klimatycznie. Ognisko udało mi się rozpalić. Tutaj szykuję sobie herbatę. Siedząc tak przy ognisku, od czasu do czasu świecąc latarką na ziemię, spoglądałem jak małe stworzenia przypominające trochę skorpiony, przed którymi wielu mnie ostrzegało, poruszały się wokół mojego biwaku. Tak, odpowiem już od razu, rano 2 razy sprawdzałem buty, zanim włożyłem tam stopę. To już koniec 8 odcinka. Dzięki za obecność. A już kolejnych możecie się spodziewać, zobaczcie sami czego. It's beautiful.